Hello, Żuk friends. A subscriber, Mariusz, has been in contact from the good old US of A with how he has been able to Make America great again! by importing a Żuk. And it's of special sentimental value. Jakieś wibracje? Czy będzie stuwa? Tak, jest. Because it's an old militia van that his village turned into the local fire truck. Feel free to send in your Żuk clips from around the world. We might include them in a future episode. This has been the most amazing experience of my life. So in this episode of Żuk Party Bus, Carol has a light bulb moment. And there's also some bonus footage from the early stages of the Ascona build. Don't forget, we do subs in English and Polish. Please subscribe for future episodes without audio problems. Witajcie, drodzy widzowie kanału UK Żuk w 12. części serii Żuk Party Bus. W tych jakże pięknych okolicznościach przyrody prace nad Żukiem nabierały tempa, aż niepostrzeżenie nadeszła urocza złota jesień, a zaraz po niej zima. W natłoku pracy i pomysłów nikt z nas nie spodziewał się, jak nietypowy i pokręcony będzie nadchodzący 2020 rok. Ale nie uprzedzajmy faktów. Pora więc zakasać rękawy, zamienić długie letnie wieczory na takie przy cieple garażowego kominka i wziąć się do pracy. Udało mi się w końcu zdobyć linki i ogarnąć lewarek biegów, żeby to działało tak jak powinno. Chodźcie do garażu, pokażę jak wyszło. Problem polegał konkretnie na tym, że podłoga w Żuku jest sporo wyżej niż podłoga w BMW, więc oryginalna linka z lewarka do skrzyni biegów okazała się za krótka. Dodatkowo za pomocą tego drewnianego stelaża mam podniesiony lewarek, aby był on pod ręką, więc już całkowicie linka standardowa jest za krótka. Pokażę wam teraz, co udało mi się zdobyć na szrocie. Więc tak, kolejno od lewej mamy oryginalną linkę długości około 40 cm, jeszcze z tym śmiesznym zawinięciem. Druga linka z 70-80 cm pochodzi ze Skody Octavii, jakieś tam 2005, ze skrzynią DSG, nie ma to żadnego znaczenia, akurat z automata. Też niestety jest za krótka. Trzecia linka, którą de facto wykorzystałem, bardzo długa, 90-100 cm, pochodzi ze starego kanciastego Volvo, nie pamiętam nazwy modelu, z manuala. Dla odmiany słońce nam dzisiaj bardzo przeszkadza w zdjęciach. To jest moja zapasowa skrzynia, na której testowałem linkę i na której budowałem nowy wieszak, bo stary oczywiście nie pasował. Tutaj jest blaszka, element mocujący linkę, a tutaj prowadzenie linki. A tak wygląda nowy, wymodzony przeze mnie element mocujący linkę do skrzyni w starciu ze starym. Oczywiście nie jest piękny jak zawsze, ale ma działać, ma być solidny i robi to zajebiście. A teraz mała przerwa od mechaniki na rozpakowanie tajemniczej paczki, czyli jak to mówią nasi, unboxing. Ciekawe kto zgadnie. Wybaczcie, że to tyle trwa, no ale ktoś się przyłożył do pakowania i oczywiście segregujemy śmieci. Cóż, jest to dedykowany wał napędowy. Bardzo mnie ucieszyła ta paczka, bo to niezbędny element tej układanki, który pozwoli ocenić, czy Żuk w ogóle ma szansę ruszyć z miejsca. Co ciekawe, jest to chyba jedyny element tego projektu, który jak na razie powierzyłem komuś i w tym wypadku jest to w 100% uzasadniona decyzja.
każdym razie fachowcy w kraju zadbali, by element był w pełni zregenerowany, wyważony i co najważniejsze za danej długości i wygląda na to, że się udało. Dobra, wiem, klapki. Ale najważniejsze, że jest ok i jak widać radość jest bezsenna. Pora wrócić do garażu i zająć się czymś pożytecznym. Jako że wieczory były chłodne, ale tym razem temperatura nam sprzyjała, postanowiliśmy zrobić mały test. Test środka do konserwacji i zabezpieczania powłok, o którym wiele się teraz mówi, w nazwie handlowej Raptor. Zobaczymy, jak się spisze. Jako że miał być to tylko test, kupiłem na próbę jedną butelkę tego środka i postanowiliśmy pomalować nim kilka elementów nowo zbudowanego tunelu środkowego, deski rozdzielczej, jak i dla testu kurzego jajka oraz żarówki. Pryśniemy to i zobaczymy, czy, jak i o ile zwiększy się wytrzymałość tych przedmiotów. W roli mojego niezawodnego pomocnika, tym razem Nela, która postanowiła wypróbować swoich sił z pistoletem od kompresora i miejmy nadzieję, że jej się spodoba. Takie właśnie były początki, a potem już poszło z górki, bo okazało się, że młoda ma fach w ręku, więc czego chcieć więcej. Położyliśmy w sumie 3 grube warstwy, oczywiście powierzchnie były wcześniej przygotowane, czyli zmatowane i odtłuszczone. Udało się uzyskać taki fajny efekt ze strukturą, taki baranek. Mógłbym to samo uzyskać na obudowie deski rozdzielczej, stosując farbę do zderzaków, taką czarny mat ze strukturą, ale chciałem sprawdzić, jak ten Raptor się spisze. No i przekonajmy się. Tak, pora więc na właściwy test. Przygotujmy więc po pierwsze powierzchnię testową, po drugie naszą żarówkę i jajko. Na pierwszy ogień pójdzie żarówka albo jajko. Ok? Drop test, czas więc zacząć, a więc pyk. No i wielkie rozczarowanie. Ale urwał. Myślałem, że to jest chociaż troszkę wytrzymałsze od zwykłej farby. Grzebanie się w jajku to ochyda, więc może chociaż pod tym względem z żarówką pójdzie lepiej. O ile uda mi się Wam udowodnić, że to faktycznie żarówka. Zobaczmy więc, jak nasze 200 W radzi sobie pomalowany Raptorem. Oj radzi, świeci i grzeje w łapy. Przystąpmy więc do właściwego testu. Ze względu na wysokość podnieśliśmy troszkę poprzeczkę zadania, ale tutaj niespodzianki też nie było. Po tych doświadczeniach dałem sobie definitywnie spokój z Raptorem jako konserwacją, ponieważ może i ma to sens, jeżeli położysz tego mega grubo wałkiem 2 mm, to ok. Tutaj powłoka, jak widać, miała milimetr. Ja w każdym razie dałem sobie z tym spokój, ponieważ co by nie mówić, jest to zwykły plastik w sprayu i podobnie jak konkurencyjna Cobra nie ma żadnych właściwości antykorozyjnych. Dodatkowo podczas tego grzebania skaleczyłem się w palec, więc wybiłem sobie to z głowy i wróciłem do tradycyjnych środków. A konkretnie kilka dni później nabyłem środek marki Hammerite o nazwie Walksoil. To jest coś na bazie bitumów, czyli jak oldschoolowe środki chroniące podwozie, plus dodatki wosków, które mają inhibitory korozji. Czy jest to dobre? Nie wiem. Nie jest to jakieś mega tanie, więc myślę, że coś tam daje. Resztę się przekonamy. Oczywiście ma to wielki minus w porównaniu z Raptorem, bo Raptor jest dwuskładnikowy. Tutaj jak widać na załączonym obrazku, przy takiej temperaturze kilku stopni na plusie trzeba to grzać, żeby było płynne. Ale jak to mówią, jak zrobisz, tak masz. Więc jak zrobisz to dobrze, przede wszystkim jak położysz to na zdrową blachę zakonserwowaną, nie na rdze,
starannie, w każdy zakamarek i dasz tego grubo, to będzie służyć. A wszystkim wojownikom klawiatury, którzy mówią, że Bitex to gówno, Bitex to zło, bla bla bla, powiem tak. Okej, być może, na pewno nie jest to najlepszy środek, to nie ma dwóch zdań co do tego, ale w takim razie jakim cudem twój 30-40-letni perelowski Grad, który ma te 4 dychy na karku, jakim cudem przetrwał te 4 dychy, co? I druga rzecz, kilka miesięcy po tym teście okazało się, że z pewnych elementów plastikowych ten Raptor schodzi płatami nawet pod odkurzaczem, więc słuchajcie, no zobaczymy i pogadamy za 10 lat, no okaże się, także psik psik i jadę dalej z tematem. I tak właśnie mi minęła reszta wieczoru, aż do późna. Zużyłem tego środka chyba z 5 czy 6 litrów, ale jest bardzo fajny i elastyczny. Myślę, że spełni swoje zadanie i rdzanie będzie się imać żuka przez następne kilka lat. Na sam koniec tego odcinka wrzucam Wam szpiegowski filmik z telefonu z nowymi felgami, które w przyszłości pojawią się w żuku. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Pozdrawiam Was, dzięki za oglądanie, hej! And that's your Żuk Party Bus update. Please don't forget to subscribe if you want to follow Carol's or my series, Angler Grobby Żuka. By way of bonus footage for you this time, we've got me poking holes in my Ascona. We'll see you next time. Step 1. Empty out all of the crap. Hello, side skirt. Parcel shelf's collapsed. Classic Mark II cab. Parcel shelf has rotten. Bonus point if you know what this is. What could that be for? Answers on a postcard. Just a little bit of rust starting to show below the rear light clusters. On both sides. In fact, that probably is a lot worse than it looks on the surface. A few bubbles here and there starting to go along the top, but I'm almost scared to touch this. How rotten do we think it is? Quite rotten. Well, there's one screw holding it on, but these, they came out pretty easy. Bucket list of these. It was metal once, honest. Okay. Are you ready for the show? At least there is some metal left.
Seems to be what's holding the back end of the car together. Okay, sit rep. At least a quarter of the car's missing. Also explains why the back doors were not shutting. But now let's do the front. Set you down. There. Ready? It's never the easiest doing it one-handed. Title on my sex tape. Yeah. There's my shitty hammer. Emergency toolkit hammer. Very important job. Oh, it's not as bad as the back. And that's about it for this episode. We've got more Żuk Party Bus, there's another Anglick Robbie Żuka, and hopefully, by the time you watch this, we'll already be filming the first of our adventures, because vaccines will have been discovered, lockdowns will be over, and we'll be out living life to the full. So please subscribe. We'll see you next time. You're brilliant, you're handsome, you're rich. You're fired.